Daily Vlog 7:49, 19 luty 2023, niedziela. Poranek zaczyna się deszczem. Słońca dzisiaj chyba nie zaznamy. Moja żona wyjechała, wzięła ze sobą nasze dzieci i zawiozła je do drugich dziadków na ferie. Wraca dopiero jutro, więc mogę zrobić coś, czego na ogół nie mogę zrobić. Mogę oglądać Star Treka na ogromnej głośności. Jak wychodził Star Trek Discovery, który był dość nędzny, oprócz paru momentów, był tam epizod z Pike'em. Pike to taki kapitan, który oryginalnie miał być w oryginalnym Star Treku. Tym pierwszym. Star Trek The Original Series. Zamiast Kirka. I nawet nagrali jeden odcinek z Pike'em. Tylko dość szybko go tam połamali, spalili i jeździł w takim jakby grobowcu małym. W sensie, że mógł się poruszać, mógł coś mówić, ale nie za wiele. Tak trochę jak Stephen Hawking, powiedzmy, tylko jeszcze gorzej nawet. No i był tam właśnie ten Pike, ale stwierdzili, że nie pasuje im, za mało mobilny, coś tam teges i wrzucili go do retrospekcji i wrzucili Kirka jako głównego bohatera. No właśnie, Discovery dzieje się przed The Original Series, czyli jeszcze przed czasami Kirka, natomiast pojawił się tam Pike. I wszyscy stwierdzili, porzućcie tego Discovery jest badziewne, z czym się zgadzałem i dajcie nam Pike'a więcej. Więc producenci stwierdzili, no dobra, no to robimy spin-off, zadzamy Pike'a, a że właśnie Pike był też taki jak Kirk, taki trochę lekkomyślny, taki był trochę dynamiczny i w ogóle, no to zrobili właśnie taki serial o Pike'u. No i teraz okazuje się, że pojawił się jakiś nowy serwis streamingowy w Polsce i tam jest właśnie ten Star Trek The New World, czy jakoś tak on się nazywa. Więc odpaliłem sobie na próbę, obejrzałem pierwszy odcinek i stwierdziłem, wow, to jest dokładnie ten Star Trek, na który wszyscy czekali chyba od 10, 15, może nawet i 20 lat na dobrą sprawę, gdzie w pierwszym odcinku polecieli, natrafili na ryzyko globalnego, nuklearnego holokaustu, pogadali trochę, poprężyli mięśnie, poblefowali, połamali trochę przepisów, no i zakończyło się wszystko mniej więcej sukcesem. W sumie nie powiedzieli, jak się zakończyło, ale zdaje się, że zakończyło się pozytywnie, bo nikt nie trafił do więzienia i nie było nuklearnego holokaustu na jakiejś tam planecie. Czy tam holokaustu Warp, w sumie nawet gorzej może to. Tam pewnie cała planeta mogłaby się rozpaść. No więc posprzątałem, ustawiłem głośność na 30 z 35 na moim soundbarze. Jeszcze zaraz sobie zaparzę kawę i zostało mi 9 odcinków do obejrzenia dzisiaj. Nikt nie będzie chodził, nikt nie będzie krzyczał, nikt nie będzie płakał, nikt nie będzie mówił ścisz to. Także czegoż chcieć więcej. Zapowiada się dobra, introwertyczna niedziela. No jeśli chodzi o stylistykę, no to jest mniej shiny niż Discovery, ale wciąż bardziej shiny niż The Original Series. Bo ja zawsze tutaj i w The Next Generation tu zawsze były wykładziny i było takie wszystko takie przytulne, stonowane i jasne, a teraz jest znowu z kolei ciemne, wszystko jest takie podświetlone, rażące i błyszczące. Także jakby ci ludzie mieli pracować tutaj przez cały dzień naprawdę, to pewnie by dostawali świra od tego, co dostałem po oczach od uchodźców. Ale wygląda to wciąż lepiej. I też jest zabawne, że obsada jest prawie wyłącznie z kobiet zrobiona. Co jest takie trochę, no w sumie można powiedzieć współczesne. Natomiast wszyscy wiedzą, jeżeli oglądali The Original Series, że Kirk to był całkiem sporym kobieciarzem, więc to się bardzo wpasowuje w tą narrację. I podejrzewam, że Pike jest jego protoplastą, więc tutaj też będzie otaczał się kobietami. Ale jest też spok. Haha. I muszę przyznać, że fajnie tego spoka zrobili. Brzmi tak spokowato, wygląda tak spokowato. No, także muszę przyznać, że kilku tych spoków już był Leonard Nimoy, później był Quinto. Ten to jest co najmniej trzeci, możliwe, że nawet jeszcze czwarty. Ale fajnie ci spokowie są. Także fajnie. Jest fajnie, drugi odcinek. Przelatują gdzieś tam, coś tam robić rutynowego. Okazuje się, że czyjś tam świat się może rozpaść.
wysyłają grupę 4 osób, żeby naprawili sytuację. Blokuje się łączność, pojawia się 10 razy większy statek. Nie chcą rozmawiać, negocjować, tam są więzieni. Spock z Uhurą śpiewają piosenkę. Później robi się jeszcze więcej problemów. Pod koniec Pike blefuje. Spock robi jakąś tam swoją magię logiczną i wszystko się kończy dobrze. Jest tam jakaś złota myśl pod koniec, która pokazuje, że wszechświat jest pełen niespodzianek, pełen piękna i w ogóle nie ma cliffhangera, także jest gitara. Jest jakiś wątek, który się toczy który się będzie toczył przez cały sezon, to jest związane z historią Pike'a, ale nie jest nachalny, wydaje się, że gdzieś tam pewnie pod finał dopiero do niego wrócą. Teraz póki co jest odcinek, przygoda, zamknięcie i można iść spać. Ale ja oczywiście nie zostawię tego po 2 odcinkach, zaraz idę po jakieś chipsy, hot dogi i pewnie dzisiaj cały sezon wchłonę. Jeszcze 8. 3. odcinek. Znowu problemy z transporterem. Ale w sumie klasyka gatunku. Teleportują się gdzieś, nie mogą wrócić i się wszystko zaczyna psuć. To jeszcze doszedł wirus, który psuł wszystkim zachowanie. I właśnie tutaj się pojawił dobry storytelling. Dobry storytelling jest taki, że nie ma jakiejś retrospekcji, nie ma jakichś dziwnych scenek, gdzie ludzie zwierzają się z tajemnic, 15 minut robią jakieś rozżalanie się nad sobą, uzasadniają swoje zachowanie. Nie, po prostu dobry storytelling pokazuje cechy postaci, które wynikają z fabuły, czyli mało słów, mało gadania. Pokazuje akcją, czynami, motywacją. To wszystko gdzieś tam jest ukryte z tyłu. Nie trzeba omawiać tego, co się dzieje, tylko po prostu się to dzieje. I w Star Treku tym Discovery oni o wszystkim rozmawiali, omawiali, jak się czują, co jest dobre, co jest złe, dotyczące tego retrospekcje. A tutaj po prostu prawie wszyscy zginęli, jak to zwykle bywa. Ale ktoś tam musiał zdradzić swój sekret. No i tyle. Nikt tutaj nie omawiał, nie lamentował. Po prostu pojawiła się jakaś cecha charakterystyczna danej postaci, no i dalej się to będzie rozwijać. I właśnie to jest storytelling. Storytelling przez pokazywanie historii, a nie przez omawianie historii. Właśnie skończymy odcinek 4. Mnóstwo kontentu. Zrzucali torpedę fotonową tak jak grawitacyjnie, tak jak zrzuca się granaty z drona na ziemię. Takie rzeczy. Chowali się w planecie gazowej i zgniatało ich jak w łodzi podwodnej. A cytat z tego odcinka to jest: czeka cię szok septyczny. Podobno uczucie jest takie jak rodzenie ustami. No nieźle, mnóstwo kontentu tu wsadzili. To jest tak typowo Star Trekowe jak kiedyś, tylko że dynamika jest 4 razy większa. Bo te stare odcinki były pomysłowe, fajne, ale trochę nudnawe. A tutaj wątki są po 2 albo po 3 jednocześnie, które się toczą. A ten wątek przewodni, co mówiłem, że dotyczy Pike'a, no to właśnie go nie ma w ogóle. Nie ma retrospekcji, jest tylko to łączenie jaźni wulkańskie. I też jest spoko, bo retrospekcja to według mnie jest tani zabieg. No i głównym wrogiem tutaj będą chyba, obstawiam, Gornowie. W sumie nie wiem co to za rasa, ale z opisu brzmią jak zergi ze StarCrafta, więc w sumie też coś nowego. Ile można Borgów i Klingonów i tych Romulan używać? Dla mnie bomba. Ale chyba nie dam dzisiaj całego sezonu rady obejrzeć. Za dużo tego jest jednak. Jakby to było... Ale to jest bardzo dobra wiadomość wbrew pozorom. Także może jeszcze ze 2 odcinki i chyba zaprzestanę. Epizod 5, tym razem komediowo, więc pewnie za niedługo będzie już smutno i poważnie. Cytat z 5. Nie wtrącaj się w wulkańskie związki, bo cię zatłuką lirpą. Tutaj nawiązanie do walki Kirka ze Spockiem w jednym z The Original Series. Tam chyba najbardziej charakterystycznie było właśnie jak naparzali się lirpami. No
i tutaj też było właśnie odniesienie nawet takie, nie tylko w żarcie, tylko też w sekwencji wideo. Polecam. Ktoś, kto ma duże ambicje z twórców. Odcinek 6. No, nie ma happy endu za dużego. I takie oto malownicze scenki tutaj robią. No, fajnie się to ogląda. Fajnie, ktoś stwierdził, że może zrobimy faktycznie dobrego Star Treka bez jakichś nowych, dziwnych dziwnień, bzdur. Zróbmy to po staremu, dobrze. Zróbmy tak, jak robili to wtedy, gdy ludzie uwielbiali Star Treka. Okazuje się, że chyba niewiele się zmieniło. Dalej ludzie uwielbiają takie właśnie historie. No, że miałem się poddać po 6 dzisiaj, ale chyba idę dalej. Odcinek 7. Piraci. Więcej spokowej logiki, tudzież jego ludzkiej części. Chyba ten daily vlog przerodził się w moją relację z oglądania pierwszego sezonu Star Trek Strange New Worlds. No ale dobra, no to jak już tak jest, no to spróbujmy. 7 odcinek minął, został 8, 9, 10, więc chyba już dam radę do końca, albo nie dam rady do końca. Jest godzina 17:47, zobaczymy. Nie ma dobrego Star Treka bez króla, królowej, szamanki, księżniczki i ogólnie średniowiecza. I jestem w trakcie odcinka i jeszcze nie wiem, raczej to nie jest holodeck, bo nie mają holodecków. Raczej to nie jest Q, bo się jeszcze nie ujawnił. No ale wiadomo, musi być dobry sezon Star Treka, zawsze ma jakieś średniowiecze w sobie. Jakąś zagadkę. No jeszcze Sherlock Holmes powinien też się gdzieś pojawić, ale to pewnie w kolejnych sezonach. W każdym razie no, jest tutaj ten odcinek z zupełnie innego klimatu. 9 odcinek. Tym razem był to hołd na pewnej serii horrorów science fiction. Nie będę zdradzał jakich, ale to się każdy, kto obejrzy pierwsze 5 minut, się od razu powinien zorientować, o co chodzi. W każdym razie, no 9 odcinków. 10 obejrzę już chyba w łóżku tuż przed snem. Także na tym zakończę moją dzisiejszą relację. Jest fajnie, wszystko jest tak, jak powinno być. Efekty specjalne, scenografia, kostiumy, no to zbyt błyszczące wszystko jest. Wolę takie matowe, stare Star Treki, ale jest git. Jest zrobione śmiesznie. Są różne postacie i to nie są takie postacie, które chodzą po kątach, płaczą, mają same retrospekcje. Nie ma tam żadnych retrospekcji. Więc jest git. Jest trochę starych postaci, znaczy no starych, no powiedzmy znanych postaci jak w wersji młodszych. Jest trochę nowych postaci. No nie ma cliffhangerów, każdy odcinek jest pojedynczą, zamkniętą historią, także jest mega fajnie. Także ja daję 10/10, mimo że nie widziałem jeszcze z ostatniego finałowego odcinka, ale podejrzewam, że tam będzie też przekozacko. Także zdecydowanie polecam, muzyka fajna, narracja właśnie bardzo współczesna, wątki fajnie się z sobą plączą, łączą, nie ma tam żadnej jakiejś takiej wielkiej wydumanej historii. No tamten wątek, te dwa wątki z tymi Gornami, z tym, że Pike widział jakby przyszłość, w sumie nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, ale to też nie będę jakoś bardzo zdradzał, ale też się pojawiałem tylko momentami, także wszystko fajne. Mają fajne kurtki, Pike ma kominek w swoim pokoju, także ja jestem zachwycony. Dobra, kończę na dzisiaj. Jeszcze chciałem zrobić kilka rzeczy, a już jest prawie 20, więc dzięki za obejrzenie mojej relacji Star Trek The New Worlds, Strange New Worlds. A dla mnie Star Trek Pike po prostu. I zachęcam Cię do obejrzenia mojego kolejnego daily vloga już jutro. Pewnie zacznę od skomentowania ostatniego odcinku Star Trek Strange New Worlds. A, już mi się zaczyna plątać. Dobra, dzięki, do jutra, hej.